każdą niedzielę po 20:00 na omówienie bieżącej sytuacji do Antyradia zaprasza Wiesław Weiss, redaktor naczelny. Na audycję zaprasza sponsor Komputronik, sklep z elektroniką realizujący bon dla nauczyciela www.komputronik.pl. Ja pierdzielę, przecież to jest skandal, po prostu skandal. To... Bili się po zabawie w jednym z klubów. Sąd wysłuchał dziś mowy prokuratora i pełnomocniczki oskarżycieli posiłkowych. Prawda Pan Solo w Antyradiu. A tymczasem przenosimy się... Tak zejść z rowerka warto. Teraz to przeprowadzamy, tak? Więcej o ofercie ING Banku Śląskiego S.A. dla firm na ing.pl. Kleo?
przejazdowy wstępu są naprawione, także bez usługi. Programy promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl. Alpi święta za mniej niż myślisz. Tylko w ten piątek wyjątkowa oferta na 15-lecie Alpi w Polsce. Kurde. Dzień dobry widzowie. Na zakończenie tego nietypowego, monotematycznego, można by powiedzieć, że nudnego odcinka chciałbym urządzić sobie taką małą pogadankę. Tematem odcinka było ignorowanie sygnalizacji świetnej przez innych uczestników ruchu drogowego, jak i zachowanie pieszych na przejściach dla pieszych. Dlaczego postanowiłem nagrać taki odcinek trochę na poważnie? Pierwszym powodem na pewno były komentarze, które pojawiają się często pod moimi filmami. Są to komentarze w stylu: ale ty się czepiasz, no przecież nic takiego się nie stało, tobie się nie zdarzyło. Drugim powodem były dwa wypadki, które zaraz chciałbym w skrócie omówić. Tak, wypadek pierwszy. W nocy z 18 na 19 listopada na ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu samochód potrącił pieszego na pasach. Siła uderzenia była tak duża, że młody mężczyzna upadł na jezdni około 30 metrów za pasami. Świadkowie chwilę po wypadku relacjonowali naszemu reporterowi, że pieszy przechodził na pasach na zielonym świetle. Z dużą siłą został potrącony przez pędzący samochód, którego kierowca uciekł z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanemu mężczyźnie. To, czego nie ma w tym artykule podanego, jest fakt, że potrącony 27-latek zmarł. Skąd o tym wiem? Wypadek ten dotknął kogoś z mojej branży. Nie będę mówił dokładnie kogo, gdyż ta osoba prawdopodobnie nie chce jakiegoś dodatkowego rozgłosu. Nie będę tu wchodził w jakieś szczegóły. Osoba ta straciła bardzo bliską osobę tylko dlatego, że ktoś sobie przejeżdża na czerwonym świetle. Świadomie to prawdopodobnie ignorując. Świadczy o tym fakt, że uciekł z miejsca zdarzenia. Wiedział dokładnie, co robi, że będzie przejeżdżał na czerwonym świetle. 1000 razy mu się udawało, za 1001 nie udało się. Z tego co wiem, ten sprawca wypadku został zatrzymany parę dni później. Zostaną mu jakieś pewnie postawione zarzuty. Wypadek drugi. Miał miejsce na moim osiedlu, na przejściu dla pieszych. Jest to przejście, które łączy park z osiedlem właściwie. Jest tam zamontowana sygnalizacja świetna, wzbudzeniowa. Czyli jeżeli chcemy przejść na drugą stronę jezdni, wciskamy przycisk, zapala się światło czerwone dla samochodów, zielone dla pieszych. W ten sposób przechodzimy przez jezdnię. 3 osoby wpadły we Wrocławiu pod autobus. Na ulicy Pilczyckiej autobus MPK potrącił 3 osoby przebiegające przez przejście dla pieszych. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 3 osoby wbiegły na przejście, podczas gdy na sygnalizatorze wyświetlane było światło czerwone. Myślę, że te wstępne ustalenia policji można wziąć prawie jako pewnik, gdyż jeżeli dochodzi do takiego wypadku, to monitoring jest ściągany tam w ciągu, nie wiem, godziny, może 2, tak, już wszystko jest wiadomo. Autobusy dzisiejsze są wszystkie monitorowane, więc chyba tutaj raczej nie ma jakichś większych wątpliwości. I teraz tak, zastanawia mnie to, jak to możliwe jest, że 3 osoby kompletnie ignorują zasady bezpieczeństwa. Nie jedna, tylko 3. Jakiekolwiek logiczne myślenie i wbiegają na ślepo przed autobus. Jak to jest w ogóle możliwe, tak? Konsekwencje tego. No na pewno będzie... Osoby są na tę chwilę w stanie zagrażającym życiu w szpitalu. Kierowca na pewno też będzie miał dużą traumę przez to. Zakładając nawet, że wszystko dobrze się skończy i te osoby wrócą do pełni zdrowia, czego im oczywiście życzę. Znam takie przypadki, gdzie kierowcy potrafili nawet przy niewielkich potrąceniach, gdzie kończyło się tylko na jakichś obtarciach i siniakach,
rezygnować zwyczajnie z pracy kierowcy, bo mieli taką traumę, już nie mieli tej pewności, nie potrafili już jeździć dalej autobusem. Ta odpowiedzialność była po prostu za duża, nie do udźwignięcia. Teraz płynnie przechodzimy do niewłaściwego zachowania pieszych i rowerzystów. Pamiętajmy o jednym, nie jesteśmy sami na drodze. Są też inni uczestnicy ruchu, inni rowerzyści, inni piesi. To taki film przykładowy podaję. Tak, widać, że pieszy przechodzi na czerwonym świetle, co do tego chyba nie ma jakichś większych wątpliwości. Niby nic takiego się nie stało. No co, no przeszedł te 4 metry dalej. Nie było jakiegoś większego zagrożenia. Tylko pojawia się jedno małe ale. Mamy tutaj też oczekujących na przejściu dla pieszych 3 innych osób. Co by się stało, gdyby któraś z nich, nie wiem, powiedzmy była zamyślona, zapatrzona w telefon i na pewno każdy, kto troszeczkę więcej jeździ, doświadczył takiego zjawiska, ja to nazywam takim odruchem stadnym. Jeżeli jedna osoba ruszy na czerwonym, kolejna może ruszyć za nią. No i co w tym momencie ja miałbym zrobić? Zakładając, że jestem bliżej, ktoś tam wchodzi na te przejście dla pieszych. W lewo uciec nie mogę, nawet taranując te sygnalizatory, bo stoi chłop, który przeszedł sobie przed chwilą na czerwonym. W prawo nie, bo jest słup. Pozostaje tylko hamowanie do podłogi i właściwie minimalizowanie skutków tego. Przykład drugi. Widzimy, jak rowerzystka znajdująca się po lewej stronie wjeżdża na przejazd rowerowy na czerwonym świetle. Następnie, sugerując zapewnie się nią, rowerzysta o mało co nie wjeżdża też na ten sam przejazd na czerwonym świetle. I to się tak wydaje. No niby nic się nie stało, tak? No, babka sobie przejechała na czerwonym świetle, jej się nic nie stanie, ale komuś innemu może się przez to stać, bo kto inny się zasugeruje naszym niewłaściwym zachowaniem. Jeżeli chodzi o przechodzenie przez przejścia dla pieszych, naprawdę wolę, jak to idzie w tą stronę, jak teraz na filmie widzicie. Jedno auto się zatrzymało przed przejściem, stoi dłuższy czas, drugie też zatrzymuje się. Jak widzimy, chłopak, jakaś taka pierwsza klasa podstawówki, widać, że nie za bardzo chciał przechodzić przez tą jezdnię, nawet machał ręką, żeby samochody przejeżdżały. Pewnie został odpowiednio wychowany przez rodziców, że ma po prostu uważać na przejściach, przepuścić samochody. Także naprawdę wolę, jeżeli idzie tutaj w tą stronę, niż na przykładzie, który zaraz pokażę. Przykład drugi. Piesza przechodzi przez przejście dla pieszych. Nie wiem nawet, czy tu trzeba coś komentować, tak? Buzia w telefon, kaptur, zapewne jeszcze słuchawki, tak? Nic ją nie interesuje kompletnie, tak? Zaraz się pewnie odezwą tutaj komentarze, że to już w ogóle są mistrzowie świata na świecie dla mnie. Ja mówię o bezpiecznym przechodzeniu przez przejście dla pieszych, a oni mi wyjeżdżają z jakimś pierwszeństwem dla pieszych, gdzie ja w ogóle tego nie neguję, tak? Dobrze jest tak, ale trzeba jednak zachować się w jakiś sposób, a nie tak jak tutaj na filmie, że piesza sobie przechodzi i ignoruje całkowicie cały świat, co się dzieje dookoła. Podsumowując, uważamy na to, co robimy, gdyż każde nawet, mogłoby się wydawać, błahe wykroczenie może mieć bardzo poważne skutki, jak nie dla nas, to być może dla innych uczestników ruchu. Tak, zachowujemy na pewno ostrożność na przejściach dla pieszych, szczególnie teraz w tym okresie zimowym, gdzie dzień jest bardzo krótki. No i to chyba by było na tyle. Ale żeby tak zakończyć jakimś pozytywnym akcentem z okazji zbliżających się świąt, chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego. Jeżeli udajecie się w podróż do rodziny, przyjaciół czy znajomych, oby ta Wasza podróż przebiegła bezpiecznie, jak i powrót, no gdyż chyba to jest najważniejsze, tak? I tak trochę w tematykę kanału wchodzi. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w następnych filmach, a być może i na wrocławskich drogach.
Trzymajcie się. Cześć.